Na temat gliwickiego wilczego gardła narosło wiele mitów, uproszczeń i plotek. Poszukiwacze sensacji twierdzili, że osiedle powstało na planie swastyki, a inni dodawali, że sieć podziemnych tuneli skrywa liczne tajemnice. I choć faktycznie inwestycja ta została stworzona dla członków Sturmabteilung oraz ich rodzin, to chciałoby się powiedzieć, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jaką historię skrywa więc jedno z najbardziej charakterystycznych założeń architektonicznych powstałych w okresie narodowego socjalizmu? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem odcinka jest Emilia Cieśluk. Partnerami odcinka są Miasto Gliwice oraz Muzeum w Gliwicach. Przed wybuchem II wojny światowej Gliwice, a w zasadzie Glajwic, były jednym z najważniejszych ośrodków miejskich na terenie niemieckiej części Górnego Śląska. Zadecydowało o tym nie tylko solidne zaplecze infrastrukturalne, ale również przygraniczny charakter miejscowości. W wyniku powstań śląskich i plebiscytu ta część Górnego Śląska przypadła stronie niemieckiej, co pogłębiło oczywiście rozmaite napięcia i animozje na gruncie niemiecko-polsko-śląskim. Niemcy bardzo silnie przykładali się do tego, aby uczynić z Glajwic ośrodek reprezentacyjny w całym tego słowa znaczeniu. Przepiękna starówka, liczne zakłady i budynki użyteczności publicznej miały świadczyć o tym jak najlepiej. Jeszcze przed realizacją projektu, który niebawem zwróci naszą uwagę, włodarze miasta Glajwic oddali do użytku m.in. osiedle Gryling w Żernikach, które ukończono latem 1939 roku. Ponadto w mieście uruchomiono radiostację, która od 1925 roku brała udział w zaciekłej wojnie radiowej ze znajdującą się po stronie polskiej katowicką rozgłośnią. Nic zatem dziwnego, że w tym przygranicznym i przepełnionym propagandą mieście nazistowscy decydenci podjęli decyzję o stworzeniu wzorowego hitlerowskiego osiedla, które miało stać się wizytówką nowego państwa Adolfa Hitlera. Dzięki temu chciano też stworzyć sytuację, wyobrażenie, że tylko Berlin w przeciwieństwie do Polski jest w stanie zagwarantować egzystencję na jak najwyższym poziomie. Tym samym planowane osiedle stało się przedmiotem ożywionych rozmów i wnikliwych analiz w stołecznych urzędach. Jak już zdążyłem wspomnieć, inwestycja miała w sobie zawierać nie tylko kwestie praktyczne, ale również realizować zadania propagandowe, co zresztą bezpośrednio przełożyło się na komfort przyszłych mieszkańców. Dla przyszłych mieszkańców przewidziano domy jednorodzinne wyposażone w elektryczność, podłączenie do gazu oraz bieżącą wodę. Wszystkie domy miały mieć po kilka pokojów, co gwarantowało oczywiście olbrzymi komfort dla wielodzietnych rodzin. Co więcej, do nieruchomości miał przylegać ogródek, który z jednej strony mógł pełnić funkcje rekreacyjne, a z drugiej mógł gwarantować możliwość hodowli oraz prowadzenia ogrodu. Zamysł ten miał bezpośrednio nawiązywać do dawnych germańskich osiedli rolniczych, ale także zapewnić samowystarczalność żywnościową dla rodzin w okresach kryzysów. Warto zresztą podkreślić, że osiedle nie było przeznaczone dla elit, lecz dla szeregowych, choć zasłużonych członków Sturmabteilung. Po raz kolejny wybór Górnego Śląska na lokalizację takiej inwestycji nie był przypadkowy. To właśnie tutaj mieszkało wielu członków Freikorps, którzy brali udział w tłumieniu powstań śląskich, a następnie zasilili szeregi SA, angażując się w walkę o wpływy dla NSDAP na ulicach niemieckich miast. Gliwice nie były wyjątkiem, a podobne osiedla budowano w takich miastach jak Norymberga, Hameln czy Bajrów. Warto jednak zauważyć, że pod względem założeń urbanistycznych znacząco potrafiły się one od siebie różnić. Prawie zawsze decydowano jednak, że za opracowanie projektu odpowiadać będą lokalni architekci, których znajomość specyfiki regionu pozwoli na harmonijne wkomponowanie nowego osiedla w istniejącą zabudowę. W ogłoszonym dla podgliwickiego Wilczego Gardła konkursie zwyciężył pochodzący z Bytomia Rudolf Fischer. Architekt niezwłocznie przystąpił do pracy, a przygotowana przez niego makieta osiedla została zaprezentowana na berlińskiej wystawie propagandowej w 1937 roku. W lipcu tego roku pokazano ją również w Gliwicach. Projekt robił wrażenie. Na osiedle wjeżdżało się przez monumentalną bramę, która stanowiła część tzw. domu wspólnoty. Możecie ją zresztą Państwo zobaczyć za moimi plecami. Dalej następowała właściwa zabudowa osiedla, wzbogacona o siedzibę Hitlerjugend, szkołę, stadion oraz pole ćwiczeń. Architektura mieszkalna wpisywała się zaś w ideę tzw. Heimatstylu, czyli stylu ojczyźnianego. Budowle miały ściśle nawiązywać do kultury germańskiej. Ich struktura była jednak dość prosta, żeby nie powiedzieć skromna.
w pełni jednak wystarczająca dla wszystkich mieszkańców, którzy mieli zagospodarować wyznaczone im lokale. Te rozbudowane i ambitne plany zamierzano zrealizować na terenie Sosnowego Lasu, położonego tuż przy granicy ze wsią Smolnica. Dziś obszar ten znany jest jako Wilcze Gardło. Błędem byłoby jednak utożsamianie tej nazwy bezpośrednio z ideologią narodowego socjalizmu. Choć faktem pozostaje, że symbolika wilka była bardzo chętnie wykorzystywana przez samego Adolfa Hitlera, który zresztą kazał zwracać się do siebie właśnie per wilk, to jednak Niemcy nie wykorzystywali tej zwyczajowej nazwy. Została ona upowszechniona dopiero po wojnie. Robocze osiedle określano mianem SA Eichenkamp, co nawiązywało do nowej hitlerowskiej nazwy wsi Smolnica. Na oficjalną nazwę tego miejsca należało jednak poczekać nieco dłużej. Nadano ją dopiero w 1940 roku. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Prace nad budową osiedla rozpoczęto 9 maja 1937 roku. Działaniom towarzyszyła odpowiednia oprawa, a do Gliwic zjechały się oddziały SA z całego Śląska. Gliwice tonęły w swastykach, a do szeregowych szturmowców dołączyli ostatecznie lokalni prominenci. Imprezę zaszczycił nawet Erich von den Bach-Zelewski, który w 1944 roku dowodził siłami pacyfikującymi powstanie warszawskie. Prace rozpoczęto w 1937 roku i prowadzono je przez kolejne 4 lata. Wiele czasu zajęło uzbrojenie tego rozległego terenu oraz karczunek lasu. Równolegle z pracami budowlanymi prowadzono rozmowy z kandydatami na mieszkańców tego prestiżowego osiedla. Najbardziej ceniono rodziny wielodzietne. Generalnie trzeba się było wykazać tym, że ma się rodzinę lub ma się zadatki na to, aby ją posiadać. Każdy kandydat musiał wykazać się tzw. aryjskim pochodzeniem oraz przedstawić zaświadczenie potwierdzające brak chorób psychicznych w rodzinie, co wpisywało się w ówczesną politykę rasową i eugeniczną III Rzeszy. Jednocześnie zakładano pewien poziom równości społecznej. Osiedla nie dzielono według statusu majątkowego. Pierwsi mieszkańcy pojawili się już w 1938 roku. Latem 1940 roku zapadły decyzje co do oficjalnej nazwy osiedla. Wbrew dzisiejszej zwyczajowej nazwie Wilcze Gardło nazywano ją zupełnie inaczej. Nadano dużo bardziej zideologizowaną nazwę, mianowicie Glaubenstadt, co oznaczało miejsce wiary. Czasami jednak błędnie przytacza się nazwę Glaubenstadt, czyli miasto wiary, choć miejskiego charakteru osiedle nigdy nie posiadało. Określenie to wpisywało się w koncepcję Gottgläubig, czyli propagowanego przez nazizm quasi-wyznania, odwołującego się do idei wiary przodków i mającego zastąpić tradycyjne religie. W 1940 roku większa część inwestycji została ukończona. Prace wykończeniowe prowadzono jeszcze w roku kolejnym. To również wtedy podjęto decyzję o nadaniu patronów dla konkretnych ulic i placów. Nie będzie oczywiście zaskoczeniem, że w pomysłach dominowali przedstawiciele ruchu nazistowskiego, w tym przede wszystkim członkowie Sturmabteilung. Na terenie osiedla pojawiły się więc ulice upamiętniające takie postacie jak Günter Wolf, Willi Pisarski czy Wiktor Luce. Nie zabrakło również ulicy nazwanej imieniem Adolfa Hitlera, która współcześnie nosi nazwę ulicy Magnolii. Osiedle bardzo szybko, zwłaszcza po wojnie, obrosło w liczne mity i półprawdy. Pojawiały się sugestie, jakoby zostało zaprojektowane na planie Hakenkreuza lub że w podobnym układzie miały przebiegać podziemne korytarze. W rzeczywistości są to jednak przekazy pozbawione potwierdzenia w źródłach, powielone głównie ze względu na ich sensacyjny charakter. Osiedle dla członków Sturmabteilung nie zostało ukończone podczas II wojny światowej. Oczywiście wzniesiono najważniejsze budynki mieszkalne, jednakże zabrakło kluczowych elementów infrastrukturalnych, takich jak dom wspólnoty, stadion, plac ćwiczeń czy siedziba Hitlerjugend. W przedostatnim roku wojny osiedle zaczęło być stopniowo opuszczane przez Niemców, a pozostawione budynki stały się celem działań szabrowników. Dopiero wraz z ustanowieniem polskiej administracji udało się ograniczyć ten proceder. 27 listopada 1945 roku osiedle otrzymało nową nazwę – Wilcze Gardło. Po zakończeniu II wojny światowej nazistowska historia tego miejsca została przemilczana. Niespecjalnie eksponowano fakt, że w domach, w których aktualnie mieszkają Polacy, wcześniej mieszkali weterani ruchu nazistowskiego. Nowi lokatorzy byli grupą zróżnicowaną. Przybywali tu przesiedleńcy z różnych regionów Polski, a także repatrianci i osoby powracające z emigracji, między innymi z Francji. Przywieźli ze sobą odmienne doświadczenia, kulturę i zwyczaje, które stopniowo wpływały na codzienne życie osiedla oraz jego charakter.
Sam okres PRL-u ze względu na rozmaite ograniczenia budowlane w zasadzie zakonserwował to osiedle, które przez całe dekady pozostawało w niezmienionym kształcie. Dopiero ostatnie lata spowodowały, że poszczególne budynki uległy rozmaitym metamorfozom, które odebrały im historyczny kształt. Gorzką prawdą pozostaje, że ze skądinąd bardzo ciekawego projektu Rudolfa Fischera zostało dzisiaj stosunkowo niewiele. Dziedzictwo tych ziem, jakkolwiek trudne i kłopotliwe by nie było, nie odchodzi jednak w niepamięć. Mieszkańcy osiedla są świadomi jego historii i chętnie uczestniczą w projektach realizowanych przez Muzeum w Gliwicach. Inicjatywy te nie tylko przypomniały o przeszłości tego miejsca, lecz także zaowocowały publikacją książkową, bez której nasza wiedza o Wilczym Gardle byłaby dziś znacznie uboższa. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.